Wyobraź sobie, że jest niedzielny poranek. Dzwony wzywają wiernych na mszę. Rodziny wychodzą z domów, dzieci biegną obok rodziców i nikt z nich nie wie, że przeżywa właśnie ostatnie spokojne chwile swojego życia. Kilka minut później dziesiątki polskich miejscowości stają się celem skoordynowanego ataku. Napastnicy otaczają wsie, odcinają drogi ucieczki i rozpoczynają masakrę, która okazała się kulminacją rzezi wołyńskiej. Jak doszło do tej zbrodni i co dokładnie wydarzyło się w krwawą niedzielę? Zapraszamy na jeden z najważniejszych odcinków w historii naszego kanału. Mecenasem odcinka jest Radosław Kuśmierz. Od początku istnienia II Rzeczypospolitej relacje polsko-ukraińskie pozostawały napięte. Zakończenie I wojny światowej nie przyniosło Ukrainie niepodległości, a zamieszkiwane przez Ukraińców ziemie podzielono między kilka państw, przede wszystkim Polskę i Związek Sowiecki. Część ukraińskich elit uznała ten stan za narzucony siłą, co stało się jednym z głównych źródeł konfliktu polsko-ukraińskiego. Jednocześnie państwo polskie formalnie gwarantowało Ukraińcom prawa obywatelskie. Funkcjonowały ukraińskie szkoły, organizacje społeczne, partie polityczne oraz prasa. W praktyce polityka władz nie była jednak jednolita. W Galicji Wschodniej nasilała się presja asymilacyjna i ograniczenia w szkolnictwie, natomiast na Wołyniu, zwłaszcza w okresie rządów wojewody Henryka Józefskiego, prowadzono politykę znacznie bardziej elastyczną. Równolegle jednak część ukraińskiego ruchu narodowego ulegała radykalizacji. Powołana w 1929 roku Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów odrzucała bowiem kompromis z Polską na rzecz działalności terrorystycznej. W latach 30. dochodziło do zamachów na przedstawicieli polskich władz oraz osoby uznawane za przeciwników ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego. Najgłośniejszym z nich było bez wątpienia zabójstwo ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego, który był nie tylko jednym z najważniejszych urzędników państwowych, lecz także, co stanowiło swoisty paradoks, zwolennikiem dialogu między Polakami a Ukraińcami. Terroryści prowadzili również akcje sabotażowe, których celem były lokalne urzędy lub posterunki policji. Atakowano je celem zdobycia środków na finansowanie dalszej działalności oraz podważenie autorytetu państwa polskiego, którego reakcja była jednak bardzo zdecydowana. Powołano bowiem do życia miejsce odosobnienia w Berezie Kartuskiej. Pierwszymi więźniami Berezy Kartuskiej, poza polskimi nacjonalistami, byli właśnie ukraińscy terroryści. Sytuacja pozostawała więc bardzo skomplikowana. Z jednej strony podejmowano próby pokojowego współistnienia, z drugiej jednak były one niewystarczające dla radykalnych środowisk skupionych wokół OUN. W chwili wybuchu wojny relacje polsko-ukraińskie były już silnie obciążone wzajemną nieufnością i narastającą wrogością, która znalazła swoje tragiczne ujście na terenie Wołynia i Małopolski Wschodniej. Podczas II wojny światowej wspomniane ziemie znalazły się kolejno pod okupacją sowiecką, a następnie niemiecką i znowu sowiecką. Choć każda z tych okupacji opierała się na odmiennym systemie terroru i represji, obie doprowadziły do głębokiego przeobrażenia stosunków społecznych i narodowościowych, w konsekwencji pogłębiając istniejące już wcześniej napięcia i konflikty. Jeśli chodzi o okupację sowiecką, to przyniosła ona przede wszystkim represje wymierzone w Polaków, którzy bezapelacyjnie stanowili elitę tych terenów. Ukraińcy starali się tę sytuację wykorzystać, uważali bowiem, że słabość Polski jest w stanie zagwarantować im możliwość działalności politycznej, o ile oczywiście oni sami nie padali ofiarą władzy sowieckiej. Po niemieckim ataku na Związek Sowiecki w czerwcu 1941 roku nastąpiła kolejna gwałtowna zmiana. Ukraińscy nacjonaliści ponownie dostrzegli szansę na realizację swoich aspiracji, korzystając z ograniczonej przychylności Niemców. Działacze OUN, zwłaszcza frakcji Stepana Bandery, przystąpili do tworzenia własnych struktur i lokalnych milicji, aktywnie współpracując z okupantem i realizując przy tym każde, nawet najbardziej zbrodnicze rozkazy. Jednym z najbardziej tragicznych przejawów tej współpracy był udział Ukraińców w prześladowaniu oraz eksterminacji Żydów. Już latem 1941 roku w wielu miejscowościach doszło do pogromów organizowanych lub inspirowanych przez Niemców. Najbardziej znanym przykładem pozostaje pogrom w Lwowie, jednak podobne wydarzenia rozegrały się również w dziesiątkach innych miejscowości. Ukraińskie formacje pomocnicze uczestniczyły w identyfikowaniu, wyłapywaniu i konwojowaniu Żydów do miejsc egzekucji, stając się istotnym elementem niemieckiej machiny terroru. Doświadczenie to miało później istotne znaczenie psychologiczne. Ukraińcy zaangażowani w Endlösung der Judenfrage, w ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, Ukraińcy przyglądający się temu, jak można sprawnie zniszczyć całe społeczności, wyciągnęli z tego odpowiednią dla siebie naukę.
i stwierdzili, że przy odpowiedniej logistyce i przede wszystkim zdecydowaniu oraz korzystaniu z przemocy można pozbyć się polskiego problemu. Pierwsze zorganizowane zbrodnie Ukraińcy przeprowadzili z początkiem 1943 roku. To właśnie wtedy, a mówiąc precyzyjnie 9 lutego, ukraińskie bandy zaatakowały Parośle, gdzie pod pozorem kontaktu i współpracy z mieszkańcami przystąpiono do ich wymordowania. W Parośli zginęło blisko 200 osób, a sama zbrodnia stała się punktem zwrotnym w eskalacji przemocy. Wkrótce fala ataków objęła kolejne miejscowości. W lutym i marcu doszło do napadów m.in. na Tuchobeń, Wydymer i Niemodlin. W następnych tygodniach zaatakowano Lipniki i Brzezinę, a w okresie Wielkiego Tygodnia przygotowano kolejną falę przemocy, która objęła m.in. Janową Dolinę, gdzie zginęło około 600 osób. O tamtych dramatycznych wydarzeniach po latach wspominała mieszkanka Janowej Doliny, Łucja Arczyńska. Jej relacja oddaje zarówno przebieg ataku, jak i wszechobecny strach, który tamtej nocy ogarnął mieszkańców. Z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek w nocy obudziły mnie krzyki i olbrzymi blask pożaru domów oraz nawoływania Ukraińców. Zbudziłam męża i dzieci. Zaczynał palić się nasz dom, a Ukrainiec krzyczał: Żeńka, podpałaj dwery. Więc oknem uciekł mąż z córką, lat 8 i synem lat 6, a ja zostałam, chcąc schwycić coś z odzieży dziecięcej, ale w tym popłochu i strachu nic nie wzięłam i również wyskoczyłam oknem. Strzelając za mną, Ukrainiec ranił mnie w nogę i ranę tę mam do dziś. Jest nie do zagojenia. Ojciec mój, gdy spostrzegł, co się dzieje, pobiegł naprzeciwko budzić sąsiadów, a mama z bratem lat 10 dobiegła do nas do lasu. Gdy ojciec wyszedł z domu, Ukrainiec był tuż przy drzwiach. Napadł go, postrzelił i spalił żywcem w ogródku obok wejścia do domu. Sąsiedzi, których ojciec miał budzić, byli ukryci w piwnicy i tam spłonęli. Nazywali się Zakaszewscy. Kryjąc się w lesie, widzieliśmy, jak Ukraińcy, których przyjechało wozami bardzo dużo, okradali podpalane mieszkania, ładując zdobycz na wozy oraz w jak okrutny sposób znęcali się nad naszymi wieloletnimi sąsiadami, przywiązując do drzew, obcinając kończyny, strzelając lub podpalając. Uratowanie się z tej pożogi i miejsca nieludzkiego mordu traktuję jako cud. Polaków zabijano przy pomocy noży, siekier, wideł, co stało się zresztą niechlubnym znakiem rozpoznawczym ukraińskich band. Każda zbrodnia cechowała się olbrzymim okrucieństwem, a zachowane relacje są po prostu wstrząsające. W maju i czerwcu rozszerzono ataki na powiaty dubieński, łódzki, zdołbunowski i włodzimierski. Według części badaczy to również wtedy Dmytro Kłaczkiwski, jeden z czołowych działaczy OUN i dowódca UPA na Wołyniu, miał wydać rozkaz do rozpoczęcia zmasowanej akcji eksterminacyjnej wymierzonej w Polaków, której eskalacja przypadła na lato 1943 roku. Historycy są zgodni, że kulminacją rzezi wołyńskiej był 11 lipca 1943 roku, który nieprzypadkowo jest określany jako Krwawa Niedziela. Nie był to spontaniczny wybuch przemocy, lecz starannie zaplanowana i skoordynowana akcja przeprowadzona równocześnie w blisko 100 wołyńskich miejscowościach. Wykorzystano fakt, że była niedziela i wielu Polaków uczestniczyło w nabożeństwach, co zwiększało liczbę ofiar i utrudniało obronę. Ataki rozpoczęły się o świcie. Napastnicy otaczali wsie, odcinali drogi ucieczki, podpalali zabudowania i mordowali mieszkańców bez względu na wiek i płeć. Następnie niszczyli polskie osady, dążąc do zatarcia śladów zbrodni. Ze względu na skalę wydarzeń nie sposób omówić wszystkich zaatakowanych miejscowości. Dlatego przedstawimy kilka wybranych przykładów, które najlepiej ukazują przebieg i charakter tamtych dramatycznych wydarzeń. Jednym z najbardziej znanych miejsc kaźni był Kisielin w powiecie chorochowskim. W niedzielny poranek Polacy zgromadzili się na mszy w miejscowym kościele. W trakcie nabożeństwa świątynia została zaatakowana przez Ukraińców. Wierni w panice szukali schronienia na chórze, strychu i w zabudowaniach parafialnych. Wyjątkowo przejmujące świadectwo tamtych wydarzeń pozostawiła ocalała z masakry Leokadia Piłat. Małe dzieci rozszarpywano, roztrzaskiwano o mury kościoła, odrzynano piersi i wyrywano języki. Bito siekierami, nożami, maczugami. W następne dni zganiano ludzi z pobliskich wiosek i kazano kopać dół, wyciągano trupy z kościoła i tam wrzucano. Tego, co się działo na Wołyniu, nie da się opisać. Przez wiele godzin Polacy bronili się przy użyciu prowizorycznych środków, podczas gdy wokół kościoła trwały mordy i grabieże. Części zgromadzonych udało się później wydostać pod osłoną nocy, lecz wielu mieszkańców nie przeżyło tego dnia. W Porycku, dużej miejscowości na Wołyniu, napastnicy również wykorzystali moment niedzielnego nabożeństwa. Gdy mieszkańcy zgromadzili się w kościele, Ukraińcy przystąpili do szturmu. Polaków zabijano wewnątrz świątyni, na ulicach oraz w domach, jak relacjonował jeden z ocalałych.
O 3 nad ranem byłem w swojej stodole, gdzie miałem urządzoną kryjówkę. Usłyszałem nadjeżdżającą furmankę. Przez szparę między deskami zobaczyłem 2 mężczyzn z karabinami, którzy zeskoczyli z wozu w stronę domu. Trzeci siedział na wozie. Obok furmanki zauważyłem również chłopca 16-17 lat narodowości ukraińskiej, który mieszkał niedaleko mnie w Witoldowie. Mój pies zaczął strasznie ujadać. Mordercy skierowali na niego lufy karabinów. Do mieszkania weszli przez niezamknięte drzwi. Strzelali z bliska w głowy. Mózg był na ścianach pokoju. Wszystkie osoby leżały na podłodze we krwi. Moja żona Janina klęczała z rozkrzyżowanymi rękami. Widocznie uklękła, prosząc o darowanie życia. Szacuje się, że w Porycku zamordowano nawet do 300 Polaków. Należące do nich gospodarstwa zostały splądrowane. Polska społeczność porycka przestała wówczas istnieć. Do popełnionej zbrodni przyznał się po wojnie jeden z uczestników mordu, Mykoła Kwitkowski. Tragiczne wydarzenia upamiętnia dziś pomnik odsłonięty w 60. rocznicę tej okrutnej zbrodni. W Chrynowie atak rozpoczął się nad ranem. Uciekających zabijano na drogach, polach i w zabudowaniach gospodarczych. Część ofiar schroniła się w kościele, jednak również tam dosięgła ich śmierć. Jak zapamiętał ocalały z rzezi Zygmunt Abramowski. Ksiądz rozpoczął sumę. W kaplicy razem z ludnością zawróconą z poprzedniej mszy świętej było około 200 osób, przeważnie kobiet i dzieci. Po podniesieniu zauważyłem, stojąc obok drzwi, podejrzany ruch. Zobaczyłem, że kilku banderowców ustawiło ręczny karabin maszynowy typu Diechtiarewa i poczęli strzelać do ludzi seriami z pojedynczych karabinów. W świątyni, bez przerwy ostrzeliwanej z RKM-u i broni pojedynczej, trwał krzyk, jęki i rozdzierający uszy wrzask dzieci. Ojciec mój, który był organistą, uciekał z ludźmi przez drzwi przy chórze. Banderowski bandyta podbiegł i 4-krotnie strzelał do ojca. Na szczęście był to nie wypał i ojciec zdołał uciec. Banderowcy widocznie czymś spłoszeni wycofali się do lasu w pobliżu kaplicy. Wokół niej i na ścieżce do organistówki leżało wiele trupów kobiet i dzieci. Ranni czołgali się zboża. Po zakończeniu masakry większość zabudowy została spalona, a wieś zamieniła się w jedno wielkie pogorzelisko. Niemniej tragiczny los spotkał Górów, gdzie napastnicy pojawili się już w nocy z 10 na 11 lipca. Atak przeprowadzony przez zgrupowanie Serhija Martyniuka oraz okolicznych chłopów był szybki i brutalny. Domy podpalano jeden po drugim, a ludzi zabijano podczas prób ucieczki. Jak zapamiętała jedna z ocalałych, kiedy 11 lipca o 3 nad ranem obudziłam się, w mieszkaniu znajdowało się 6 bandytów ukraińskich. Wszystko było rozwalone, rzeczy powyrzucane na środek pokoju. Ukraińcy bez przerwy krzyczeli: gdzie jest gospodarz? Bili przy tym mamę, domagając się odpowiedzi, i mówiła, że mąż nie wrócił z Romanówki. Wtedy jeden z bandytów zaczął do niej strzelać. Została trafiona 7 pociskami. Skonała we krwi na podłodze. Babcia Stanisława B., która tej nocy u nas spała, również została zastrzelona. Obie z siostrą Alą przerażone błagałyśmy o darowanie życia. Zawinęłam się w pierzynę i cała skurczyłam. Oprawca strzelił. Kula musnęła mi lekko skroń i przeszyła lewe ramię. Dostałam jeszcze cios kolbą i straciłam przytomność. Ala krzyczała, zasłaniając się rękoma. Przestrzelono jej prawą dłoń. Pobito kolbą. Również straciła przytomność. 17-miesięczna Jadzia została zastrzelona. W trakcie rzezi zamordowano około 200 osób, a miejscowość spalono. Ukraińcy zabrali ze sobą żywy inwentarz i przeszli przez wieś, śpiewając piosenki o mordowaniu Polaków. Ukraiński atak nie ominął tego dnia również największej polskiej osady na Wołyniu, czyli Dominopola. Jej mieszkańcy otrzymywali wcześniej mylne sygnały od Ukraińców dotyczące ewentualnej współpracy przeciwko Niemcom, co niestety osłabiło czujność Polaków. Gdy rozpoczął się napad, prawie wszyscy byli bezbronni, co ułatwiło bandytom przeprowadzenie mordu. Jak relacjonowała Antonina Uleryk, ówcześnie 16-latka, napad miał miejsce w nocy z 10 na 11 lipca. Około godziny 1 zagrały trąbki i do każdej polskiej chaty z okrzykiem „Otwieraj!” zakołotano do drzwi kolbami karabinów. Przy oknach stali już przygotowani na mord uzbrojeni Ukraińcy. W naszym domu wszyscy obudzili się od razu. Matka, mając wtedy ponad 50 lat, otworzyła oprawcom drzwi. Do izby weszło 2 uzbrojonych partyzantów ukraińskich, a czuć było od nich alkoholem. Pierwsze słowa to: wy majcie broń, u was są polscy partyzanci. Matka ze strachem odpowiedziała: nikogo nie ma, patrzcie, jest tylko mój mąż 60-letni, a to moje 2 córki, Ruzia i Antosia. Ukraińcy byli z karabinami i z osadzonymi bagnetami. Widziałam, że nie interesowało ich wcale, co mówiła moja matka, w ogóle nie słuchali, tylko jeden z nich uderzył ją kolbą karabinu, a gdy w następstwie silnego ciosu przewróciła się na ziemię, brutalnie zabił. W tym czasie drugi banderowiec zabił ojca jeszcze w łóżku. Ja sama także zostałam ciężko ranna. Byłam uderzona bagnetem w bok tak, że bagnet przeszedł na drugą stronę. Gdy rezon uderzył mnie bagnetem po raz drugi, przekłuł mi rękę na wylot i wtedy straciłam przytomność.
Po odzyskaniu przytomności usłyszałem tylko rzężenie konającego ojca, który leżał we krwi przy łóżku. Zbrodnia w polskiej kolonii trwała do 13 lipca. Po zakończeniu akcji zabudowania spalono, a osada została niemal całkowicie wymazana z mapy Wołynia. 11 lipca 1943 roku oddziały UPA oraz wspierające je grupy miejscowej ludności zaatakowały jednocześnie około 100 polskich miejscowości, mordując z nich co najmniej 3000 Polaków. Skala i koordynacja tych działań sprawiły, że dzień ten przeszedł do historii nie tylko jako kulminacyjny moment rzezi wołyńskiej, ale również symbol tego ludobójstwa, którego ofiary po dziś dzień wołają o pamięć. Wołyń pozostaje miejscem, w którym historia nie milknie. Te wszystkie relacje, te wszystkie miejsca, tablice, to wszystko informuje nas o tym, że 80 lat temu na Kresach Rzeczypospolitej doszło do prawdziwej tragedii, prawdziwego ludobójstwa. To nie są statystyki, to są całe, zniszczone światy. Jednocześnie pamięć o tych wydarzeniach wciąż pozostaje niepełna i sporna. Brakuje jednoznacznego wspólnego języka opisu i moralnej oceny, który pozwoliłby zamknąć ten rozdział w godny sposób. Dla wielu rodzin brak pełnego uznania skali tej zbrodni nadal jest źródłem bólu i poczucia niesprawiedliwości. Europa, jeśli ma być wspólnotą opartą na wartościach, nie może budować swojej pamięci na przemilczeniach ani relatywizowaniu zbrodni. Prawda historyczna nie powinna podlegać politycznym wahaniom, bo bez niej nie ma ani pojednania, ani autentycznego dialogu między narodami. Wołyń pozostaje nie tylko trudną historią sprzed 80 lat. Wołyń jest bardzo ważnym pytaniem o to, czy naród ukraiński jest w stanie zmierzyć się ze swoją historią. Bez uproszczeń, bez mitów i bez przemilczeń. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Patronami kanału są Emilia Cieśluk, Kuba Szafrański, Hubert Kędziorek, Adrian Giersz, Tomasz Sadurski, Katarzyna Rusnak, Krystian Dziarek, Radosław Kuśmierz, Damian Stasik, Małgosia Drązikowska, Julie Clark, Urszula Babiuch, Paweł Łabno, Ewa Ogrodnik, Marcin Hatys, Michael Fendryś, Dariusz Stelmaczonek, Adrian Flor, Piotr Kośmider, Hubert Walas i Łukasz Papież. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite.